Hej, hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy filmik to kolejny odcinek nowości kosmetycznych. Staram się to robić w miarę regularnie, ale wydaje mi się, że te odcinki i tak są zbyt napakowane nowościami i nie zawsze jestem też w stanie przejść przez wszystko, co bym chciała, także myślę, że może w lipcu zrobię coś takiego, że postaram się stworzyć taki odcinek w każdym tygodniu, w jakiś wybrany dzień i jeżeli okaże się, że jest to za dużo, to po prostu zmienimy do może 2 tygodni, a jeżeli okaże się w sam raz, no to zostawię. Za rzadko raczej nie będzie. Także nie przedłużam, bo znowu mamy bardzo dużo do pogadania. Jeżeli lubicie marki indie oraz high-end, to serdecznie zapraszam do oglądania i oczywiście dzielenia się w komentarzu waszymi wrażeniami, opiniami. Zawsze lubię z Wami dyskutować w komentarzach. Ok, przesuwam się i zaczynamy. Znowu dzielę krzesło z Kicią, także jeżeli spadnę, to się nie dziwcie. Naprawdę siedzę na samym koniuszku krzesła. Trochę to moja wina, ponieważ to było zawsze jej krzesło, a ja je zabrałam tutaj do studia, ale nieważne. Pierwsza rzecz, o której chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać, to paleta od Cosmic Brushes. Jest to marka brytyjska, stosunkowo młoda. Wiem, że wydali 2 palety, które okazały się strasznym sukcesem, po prostu ogromnym. Jedna z nich nazywa się bodajże Serenity, a druga nie pamiętam, Muse. I obie były bardzo popularne, poniekąd trochę ze względu na cenę, a raczej stosunek jakości do ceny, ponieważ te palety były w okolicach 25 funtów, a palety zawierały około 20 cieni, także no jest to dobry deal, zwłaszcza jeżeli formuła jest dobra. Ja osobiście żadnej z tych palet nie posiadam, obie wydawały mi się trochę dziwne, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o kolorystykę. Poszczególne części tych palet podobały mi się, natomiast razem jakoś tego nie widziałam. Natomiast wiem, że moja koleżanka ma obie te palety i bardzo jest z nich zadowolona. Dlatego tak przyglądam się tej marce, co jeszcze wypuszcza. I właśnie dzisiaj, w dniu, w którym to nagrywam, wypuścili nową paletę, a raczej zapowiedź nowej palety, ponieważ sama paleta ukaże się w ten piątek, 23 czerwca. Paleta nazywać się będzie Delicious Delights i ma bardzo piękne pastelowe opakowanie, takie różowy, przechodzący w niebieski. Bardzo ładna. Tutaj również mamy 20 cieni, z czego 6 to błyski, 14 matów, natomiast 4 z błysków to są cienie specjalne, w tym jeden Iridescent Duochrom, a drugi jakiś foliowy multichrom. O rany, no wyglądają te kolory naprawdę przepięknie. Jest to taka jakby wariacja pastelowej, tęczowej palety, natomiast mamy tutaj też kilka cieni takich głębszych, które mogą być świetne do właśnie zaciemnienia kącika oka. Jest więc bardziej wszechstronna niż taka typowa pastelowa paleta. Generalnie bardzo wesoła, wakacyjna, cukierkowa, letnia. Wygląda naprawdę bardzo fajnie i szczerze mówiąc zastanawiam się, czy jej nie kupić i przy okazji nie spróbować tej marki. Tak jak mówię, cena za to wszystko to jest 25 funtów. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak działa u nich shipping. Domyślam się, że nie będzie najtańszy. Natomiast biorąc pod uwagę, że sama paleta jest dosyć tania, zwłaszcza jeżeli zawiera jakieś cienie specjalne, to może nadal się to opłacać. Na ten moment jeszcze nie zdecydowałam, natomiast przyglądam się jej. Myślę, że do piątku tą decyzję podejmę, jaka by ona nie była. Dajcie mi znać, jeżeli Wy próbowaliście Cosmic Brushes. Wiem, że jeżeli zamawiacie do Polski, to ceny na stronie brytyjskiej zawierają już VAT i cło, także żadnych dodatkowych kosztów nie ma, co jest zawsze mile widziane. Natomiast jak to jest przy wysyłce do Kanady, to no nie mam pojęcia. W każdym razie jest to pierwsza paleta w dzisiejszym zestawieniu i zapowiedziała nam mocny start. Kolejna to tak naprawdę zapowiedź, nie jest to jeszcze paleta. Domyślam się, że będzie to paleta, może coś jeszcze. Jest to mianowicie zapowiedź od Blend Bunny Cosmetics, która na swoim profilu na Instagramie wrzuciła kilka zdjęć, inspiracji. Być może jest to część okładki. Zmieniła też troszeczkę swoje logo, które zawsze się zmienia, kiedy nowa paleta wchodzi. I póki co widzimy, że będzie to takie połączenie słodkości z grunge'em. To może być coś ciekawego, słuchajcie. W ogóle bardzo dostaję takich nostalgicznych różnych emocji, jak patrzę na to wszystko. I znając troszeczkę produkty Blend Bunny, wydaje mi się, że to może być coś naprawdę ciekawego. Natomiast na ten moment nic więcej nie wiem, także idziemy dalej, ale tylko taka mała zapowiedź, że coś może się nowego pojawi od Blend Bunny. Pojawiła się też nowa paleta od Too Faced o nazwie Kosmos, czyli tak samo jak paleta Anastazji. Czy jest to przypadek? Zapewne. Wszystkie marki tak naprawdę korzystają z tych samych baz danych, baz trendów i mało która wychodzi z czymś, co jest
poza tymi trendami. Podobny przykład mieliśmy niedawno, kiedy ukazały się dwie praktycznie takie same palety zielone, czyli Yuka od Nataszy Denony oraz paleta Okavango od Nomad Cosmetics. Bardzo podobne, tak? Przyznacie chyba, że były one dosyć podobne. Tak samo tutaj tematyka kosmiczna, która szczerze mówiąc w żadnej z tych palet mnie nie przekonuje. O Anastazji mam już film na swoim kanale, testowałam tą paletę. Natomiast jeżeli chodzi o Too Faced, tutaj słuchajcie, spasuje. Przyczyn jest tak naprawdę kilka. Po pierwsze, nie mam w swojej kolekcji Too Faced, nie planuję mieć w najbliższym czasie. Nie byłabym więc w stanie porównać Wam do innych formuł Too Faced, nie miałoby to sensu. Po drugie i co ważniejsze, nie podoba mi się. Okładka jest bardzo ładna. Powiedziałabym, że jeżeli chodzi o tematykę, ładniejsza niż IBH. Natomiast jeżeli chodzi o środek, totalnie mnie tutaj nie urzekł, zwłaszcza ta lewa strona to znowu ciepła. Nie wiem, co Too Faced się uparł na tą ciepłotę, natomiast trzeba przyznać, że w każdej palecie musi mieć jakieś ciepłe brązy i tutaj również. Ta prawa strona bardziej taka ciemna, fioletowo-niebiesko-szara mi się podoba, natomiast no, to jest tylko pół palety. Uważam, że to pierwsze pół, ciepło, nudziakowe jest do wyrzucenia. Słyszałam też, że te palety mocno pachną. Ja nie lubię żadnych perfum przy moich oczach, także tym bardziej jest to pas. Natomiast dajcie mi znać, co Wy myślicie, ponieważ wiem, że Too Faced jest przynajmniej w Polsce dużo bardziej popularny niż tutaj, przynajmniej wśród mojej jakiejś tam grupy znajomych, więc ciekawa jestem, co o niej myślicie. Natomiast obok tej palety wypuszczają też dwa rozświetlacze, znowu w tych swoich uroczych opakowaniach. Rozświetlacze wyglądają bardzo ładnie, są to standardowe kolory, nic tak naprawdę kosmicznego. Spodziewałabym się raczej jakichś kolorowych rozświetlaczy, jeżeli chodzi już o taką tematykę kosmiczną. Także trochę niewykorzystany moment według mnie, ale przynajmniej mnie nie kusi, także ja nie mam nic przeciwko. Pas. No i jak mowa o Too Faced, to zazwyczaj od razu nasuwa mi się do głowy też Tarte. I Tarte w tym miesiącu poszalało. Została wypuszczona paleta Big Ego, która dałabym sobie palec uciąć, że już taką paletę mają w swojej kolekcji. Pamiętam, że zobaczyłam ją po raz pierwszy na Instagramie, kiedy sobie po prostu scrollowałam i byłam przekonana, że jest to istniejąca paleta, że być może jest, nie wiem, restock, może ktoś po prostu wrzucił paletę, którą kupił. Natomiast nie, okazało się, że jest to nowość. Na tym drugim zdjęciu z kampanii reklamowej wygląda 15% ciekawiej niż na pierwszym. Chyba dlatego, że widać po prostu błyski, które wyglądają na dosyć chłodne, natomiast jest to paleta, która spokojnie mogłaby być ucięta na pół i stworzyć bardzo fajną dziewiątkę. W tej formie, w której jest, po prostu mnie nie przekonuje. Tarte, podobnie tak jak Too Faced, nie mam w swojej kolekcji i tak naprawdę nigdy nie miałam. Przynajmniej w tej chwili nie przypominam, żebym kiedykolwiek miała ich palety. Chyba że oczywiście wypuszczą coś bardzo ciekawego kolorystycznie, wtedy chętnie spróbuję, nie mam jakichś uprzedzeń do tych marek, natomiast nic ciekawego. Także tutaj jak najbardziej pas. Natomiast Tarte wydało jeszcze kilka innych produktów. Z tego co kojarzę, jest jeszcze bronzer w sticku i o tym przez chwilę myślałam. Natomiast znowu nie chcę wchodzić po prostu w nową markę, której nie mam jakoś motywacji, żeby bardziej poznać. U mnie zazwyczaj nie kończy się na jednym produkcie, także jeżeli kupiłabym bronzer, z czasem czułabym potrzebę zobaczyć, jakie mają róże, jakie mają rozświetlacze, jakie mają coś tam. Tutaj tej chęci nie ma, także mimo to, że bronzer w sticku to jest moja rzecz, mój konik, to tak, no niezbyt. Jakoś też żaden kolor nie jest na tyle zbliżony do mojego ulubionego Westman Atelier, żeby skłonić mnie do tego, żeby go kupić i porównać. Widziałam też gdzieś róże w sticku od Tarte właśnie, momencik. Tak, ukazały się 3 róże w sticku i tutaj podobna historia jak z bronzerami. Kolorów nie czuję, nie chcę wchodzić po prostu w nową markę, jaką jest Tarte, nie że w ogóle nie chcę wchodzić w nową markę. Po prostu wydaje mi się, że jest dużo innych ludzi, którzy poruszają temat Tarte na swoich kanałach i ja nie muszę robić wszystkiego. Dobrze, przejdźmy dalej. Ukazał się też mały taki sneak peek kolekcji jesiennej od Givenchy. Mamy tutaj 3 szminki oraz puder i tutaj w przeciwieństwie do kolekcji zeszłorocznej totalnie mnie to nie rusza, wręcz szczerze mówiąc bawi mnie to opakowanie. Uważam, że jest, przepraszam, jeżeli komuś się podoba, ale dla mnie jest niezwykle kiczowate. I rozumiem zamysł, że jest to jakby zabawa ich logiem i tak dalej, natomiast nie, zdecydowanie nie jest to nic dla mnie. Zarówno tutaj ten puder, jak i te szminki totalnie nie są w moim guście, także bardzo easy pass. Kolejny sneak peek mamy od Diora.
Tutaj będziemy mieć dwa nowe case'y do ich podkładów w takiej poduszeczce. Z tego co rozumiem, produkt jest cały czas ten sam, chyba jeden nowy kolor się pojawi, ale to tak, w innej formulacji. To będzie w Dior Skin Forever Powder nowy kolor 060 Coral. Natomiast jeżeli chodzi o podkład, pojawią się po prostu dwa nowe opakowania zewnętrzne. Ja nie mam tego podkładu i nigdy jakoś nie chciałam, także mnie to totalnie nie rusza. Natomiast mówię Wam, jeżeli ktoś z Was lubi, może kolekcjonuje takie opakowania Diora. Kolejny sneak peek to nowy zapach od Kajali. Z tego co się orientuję, nie znamy jeszcze dokładnie co to będzie, jaki to będzie zapach. Jest tylko zdjęcie tego kurka od flakoniku w opakowaniu, jakby od pierścionka zaręczynowego. Bardzo ciekawe, jak to będzie pachnieć. Czy to będzie jakiś może weselny zapach? No ciekawe. Ja akurat zapachy Kajali lubię, nie wszystkie. Miałam w sumie zrobić film o perfumach Kajali, ponieważ w zeszłym roku próbowałam taki próbnik chyba 10 jej zapachów i nawet sobie spisywałam, słuchajcie, moje wrażenia o to, jak mi się dany zapach podoba lub nie. Natomiast nie jestem pewna, czy ja w ogóle umiem mówić o zapachach, dlatego tak odsuwam to w czasie, ale może kiedyś. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy też następną pastelową paletę od Ensley Rain i to jest, zdaje się, w kolaboracji z Shifty Shadow. Tą dziewczynę kojarzę z Instagrama, ona robi nieziemskie zdjęcia i porównania multichromów, także jeżeli to Was interesuje, to koniecznie zajrzyjcie na jej Instagram. I jest to bardzo, bardzo ładna pastelowa paleta, znowu tęczowa. Mamy jeden rząd cieni błyszczących oraz 15 cieni matowych. Bardzo ładne. Też również widzę, że są to takie pastele, tutaj na swatchach wyglądają dosyć żywo, może mniej pastelowo. Natomiast wydaje mi się, że to są jednak kolory bardziej takie delikatne. Ten ostatni rząd wygląda na taki średnio ciemny. Może to być całkiem fajna paleta do takich monochromatycznych makijaży, ale znowu marka nie była gdzieś na moim radarze, także tutaj pasuje. Ukazała się też kolaboracja pomiędzy Lunar Beauty a Laura Lee Los Angeles, czyli pomiędzy dwoma bardzo popularnymi markami indie, ludźmi, którzy tworzyli tak naprawdę beauty YouTube od, o Jezu, 10 lat, czy nie więcej. Żadnej z tych marek nie próbowałam. Laura Lee jakoś nigdy nie była na moim radarze. Ona, z tego co kojarzę, ma bardzo takie nudziakowe te palety. Nigdy też nie byłam jakąś wielką fanką jej kontentu. W sumie dopiero ostatnio widziałam kilka tak naprawdę filmików pod rząd, bo mnie coś tam zaciekawiło. Natomiast jeżeli chodzi o Lunar Beauty i Mani MUA, jego tak naprawdę nigdy nie oglądałam tak stale. Próbowałam kilka razy, ale po prostu nie mój humor, nie było vibe'u, nic do niego oczywiście nie mam. Natomiast jego marki zawsze chciałam spróbować, ponieważ słyszałam same dobre opinie. I tutaj przyglądałam się każdej palecie, którą wypuszczał, czekając na tą jedną, która jakoś bardziej zawiruje mi w głowie. I tutaj nie powiem, żeby mi ta zawirowała w głowie, natomiast ta sprawiła, że zatrzymałam się na chwilę i zaczęłam ją sobie oglądać. Jest to bowiem takie połączenie właśnie palety nudziakowej z kilkoma kolorowymi cieniami. Bardzo też mi przypomina paletę od Glaminatrix Nearly Natural, którą posiadam w swojej kolekcji. Nawet to opakowanie zewnętrzne, nawet tak naprawdę wewnętrzne, bo ten środek bardzo jest podobny. Natomiast wydaje mi się, że w tamtej jest troszeczkę więcej zieleni niż w tej. Myślałam, słuchajcie, kilka dni nad tym, ale jednak uległam i kupiłam tą paletę. Natomiast nie skusiłam się na nic innego z tej kolekcji. Przez chwilę myślałam może tą szminkę, jedną czy drugą. Paleta tych róży i rozświetlaczy mnie nie interesowała. To nie są jakby moje tonacje. W kolekcji były też chyba pędzle. W każdym bądź razie koniec końców stwierdziłam, interesowała mnie tylko paleta, więc tylko ją zamówiłam. Także jak przyjdzie, ukaże się jej porównanie z Glaminatrix na moim kanale. Ciekawa jestem właśnie tej formuły. Czy jest to formuła bardziej Lunar Beauty, czy Laura Lee? Tego nie jestem pewna, nie doczytałam. Do filmu z recenzją spróbuję się douczyć i znaleźć tą informację. I ta paleta, z tego co wyczytałam, jest paletą limitowaną, jako że jest to taka kolaboracja pomiędzy dwoma markami. Nie mam pojęcia, jak długo będzie dostępna, natomiast jeżeli komuś bardzo na niej zależy, no to lepiej szybciej niż później. Natomiast wracając już do marek bardziej mainstreamowych, Huda Beauty wydała nowych kilka kolorów w swojej serii korektorów. Są to takie korektory do zadań specjalnych. Nie znam jej formuły korektorów, także nie potrafię się wypowiedzieć. Słyszałam dobre rzeczy, ale
No nie wiem. Tutaj natomiast żadnej miłości ani zainteresowania bliższego nie było. Lily Pass naprawdę chuda, to nie jest ta marka, która by mnie w tej chwili jakoś bardzo interesowała. Pojawiły się też nowe kolory szminki od Armani Beauty, Lip Power Matte Long Lasting Lipstick. I to jest właśnie ta seria, z której chciałam kiedyś spróbować jakiegoś koloru. Przyznaję, że te kolory są dosyć ciekawe, są to takie nudziaki, ale jeden jest bardziej brązowy, ten taki najciemniejszy, bardzo mi się podoba. Oraz w tym dolnym rogu jest kolor, który przypomina mi takie zgaszone mauve. Bardzo ciekawy kolor. Z tym na razie się wstrzymam, natomiast to jest generalnie produkt, który docelowo chciałabym kiedyś spróbować. Podobnie jak matowe, płynne pomadki od Charlotte Tilbury. O tym Wam pisałam na swojej zakładce społecznej, że są już dostępne. Słuchajcie, no są przepiękne. Są przepiękne tutaj z tych 8 kolorów. To gdybym nie miała żadnych hamulców i miała nieograniczone środki, myślę, że spokojnie z 5 bym wzięła. Natomiast ja tak naprawdę nie noszę matowych pomadek. Ja preferuję albo matowe szminki, jeżeli już w ogóle mówimy o macie, albo lubię coś nawilżającego. Szminki satynowe, czasem błyszczyki, ale bardziej olejki do ust. Generalnie matowa, płynna pomadka to jest chyba ostatnia na mojej liście do sięgnięcia, jeżeli chodzi o produkty do ust. Mam kilka w swojej kolekcji, ale jakoś nie używam. Może to przez to, że po prostu nie zależy mi bardzo na trwałości cały dzień. Natomiast przyznaję, że kolory, które Charlotte wybrała, są przepiękne. Zarówno tutaj te czerwienie, zwłaszcza numer 6, to jest Flame. Flame Blur jest po prostu przecudowny, taka żywa czerwień. Ale również kolor Ruby obok, czy te bardziej takie nudziakowe, właśnie Nude czy Honey Blur, no są naprawdę piękne, naprawdę są przepiękne i gdybym tylko nosiła matowe pomadki płynne, to od razu bym kupiła kilka, natomiast no, muszę myśleć realnie i nie będę ich nosić. Skusiłam się za to, słuchajcie, na róż od Haus Labs, wydali nowy kolor o nazwie Lavender Blonde. I wygląda to na przepiękny, chłodny fiolet. To jest kolor, który ostatnio zaczyna mnie coraz bardziej intrygować. Jak może wiecie, kupiłam kolor Berry od Diora i bardzo mi pasuje, bardzo lubię się z nim. Tutaj mamy troszeczkę jakby cieplejszy może kolor niż tamten, ale no, ciężko po zdjęciach powiedzieć. Jak przyjdzie, to na pewno porównam ten do Diora. Mam też taki w kremie od Tower 28, również w takim fioletowym kolorze. Generalnie widzę, że chyba jest to jakiś trend, albo może będzie trendem na lato. Właśnie taki fioletowy policzek. Ja jestem za. Dajcie mi znać, czy Wy też lubicie takie mniej oczywiste kolory niż standardowe róże i korale. I to jest też coś, o czym właśnie mówiłam w moim filmiku o różach, tym, który ukazał się niedawno, że jeżeli chodzi o te róże od Haus Labs, one są przeogromne, nie idzie tego zużyć, więc nie chcąc czuć się zmuszona, że muszę używać go codziennie, jeżeli już go kupuję, to chcę, żeby miał naprawdę odjazdowy kolor. I ten kolor, który już posiadam w swojej kolekcji, czyli ten Dragon Fruit Haze, Days, jest właśnie taki odjazdowy. Jest to taki żywy, ostry różowy. Znaczy żywy jest w opakowaniu, na policzkach da się go spokojnie ograć fajnie. Więc dlatego zdecydowałam się, że jednak kupię ten lawendowy i zobaczymy jak to wygląda. Mamy też nowość od Toma Forda. Kolejna kolekcja, która wygląda mi dokładnie tak samo jak wszystkie inne. Ta tym razem nazywa się Private Rose. Tom Ford zawsze mnie ucieka opakowaniem zewnętrznym. Jest to, powiedziałabym, może moja estetyka. Zwłaszcza te biało-czarne szmineczki wyglądają obłędnie. Natomiast jeżeli chodzi o palety cieni, jestem przekonana, że on już coś takiego w swojej kolekcji ma. Nie wiem, czy to jest miks kolorów, czy on w ogóle chociaż miesza te kolory, czy to są dokładnie te same palety, co były, ale biorąc pod uwagę, że to nigdy nie są kolory bardzo żywe, ani bardzo mocno napigmentowane, nie wiem, jak ludzie są w stanie odróżnić jedno od drugiego, naprawdę. Tak zupełnie szczerze mówiąc. Jakość podejrzewam, że może być dobra. Tom Ford czasem ma małe obsuwy z tą jakością i nie zawsze coś wypala. Natomiast generalnie jest to dobra marka. Ja natomiast spasuję, ponieważ dalej czekam na te piękne kłody od YSL, żeby ukazały się po tej stronie oceanu. Wiem, że są już w Polsce. Podobno i w Douglasie, i na notino.pl, jeżeli dobrze kojarzę. Ukazały się jakieś pierwsze kolory, także jeżeli jesteście nimi zainteresowani, to spójrzcie tam. Niestety u mnie jeszcze nic nie ma, także
czekam dalej. I chyba ostatnia nowość, o której dzisiaj pogadamy, to nowość od Bobbi Brown, również na jesień 2023. W skład kolekcji będzie wchodziła właśnie ta paleta do twarzy i oczu, 2 rozświetlacze, 2 cienie w sticku, szminka oraz chyba 2 cienie pojedyncze z tego co widzę. To co mnie bardzo irytuje zawsze z Bobbi Brown to to, że oni wypuszczają dosłownie ciągle te same 2 kolory rozświetlaczy. Ja, jako że posiadam cały jeden produkt Bobbi Brown w swojej kolekcji, jest to właśnie rozświetlacz Pink Glow, to wiele ich produktów mi po prostu umyka sprzed nosa, bo nie chcę kolejnego opakowania Pink Glow i nie wiem, dajcie mi znać, jeżeli Wy wiecie coś więcej na ten temat, czy oni posiadają więcej kolorów tych rozświetlaczy, czy to są naprawdę ciągle 2 te same. Tutaj widzę, że ten pojedynczy to też jest znowu Pink Glow. W palecie wygląda to na coś innego, może to jest ten drugi, Quartz Glow, czy coś takiego. Nie wiem, w każdym razie paleta jakoś nie jest brzydka, natomiast jakoś nie zaczarowała mnie. Może jakbym zobaczyła więcej zdjęć, albo może na żywo byłoby inaczej. Chciałem też wiedzieć, co to jest za rozświetlacz na środku, czy to w ogóle jest rozświetlacz, czy to jest jakiś duży cień. Na razie mówię pas, natomiast czekam na więcej zdjęć. Dobrze, ostatnia rzecz, słuchajcie, ostatni produkt, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, to kłady od Clé de Peau. Jest to marka, której jeszcze nie próbowałam, która również gdzieś tam jest na moim radarze, ale jeszcze nie miałam odwagi. Natomiast zobaczcie, jakie piękne są te kłady. Wyglądają na malutkie, te cienie wcale nie są duże, na pewno nie tak duże jak na przykład ma Tom Ford czy nawet Guerlain. Kłady w 90% są to kłady jakieś neutralne, nudziakowe, ale widzę też tutaj bardziej chłodny, ten o numerze 1, numer 3 też wygląda interesująco. Ten zielony, który jest w rogu, trochę mało ma głębi, mógłby któryś cienie być jaśniejszy. Natomiast generalnie może to być fajna kolekcja dla ludzi, którzy szukają czegoś właśnie na co dzień, do szybkiego wykonania makijażu do pracy na przykład. Generalnie jestem ciekawa bardzo recenzji tego produktu. Nie mam pojęcia, jak wygląda ich formuła, nigdy się tym nie interesowałam. Jeżeli macie jakieś wrażenia, to koniecznie się nimi podzielcie. Ja tymczasem będę się przyglądać recenzjom i decydować, co dalej. No dobrze, to już słuchajcie, wszystko co na dzisiaj przygotowałam. Było tego dużo i szczerze mówiąc musiałam sporo pominąć, bo inaczej bylibyśmy tutaj za 2 godziny. Dajcie mi znać, co myślicie o pomyśle spróbowania robienia tego formatu raz w tygodniu, przynajmniej przez jakiś miesiąc, żebyśmy zobaczyli, czy ma to sens, czy nie. No i oczywiście podzielcie się wrażeniami z tym, o czym dzisiaj była mowa, czy coś Was zainteresowało, czy nie, czy uważacie, że nic teraz ciekawego nie wychodzi. Czekam na Wasze komentarze. A dzisiaj już dziękuję, życzę miłego dnia, wieczoru czy poranka i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!